Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Aquascaping TV. Dzisiaj będzie unboxing. Jak widać, pudełko, paczka jest z firmy Yokuchi. Za chwilę przekonacie się, co sobie zamówiłem do nowego projektu na nowy konkurs International Aquatic Plant Layout Contest 2026. Tak, wszyscy ci, którzy nie są wtajemniczeni w różne meandry konkursowe, objaśniam krótko, że przeważnie wszyscy uczestnicy pod koniec roku 2025 szykują akwaria na konkurs 2026. W każdym razie ja zawsze tak robiłem i tym razem jest podobnie. Do tego oczywiście będzie mi potrzebne podłoże aktywne, nawozy i inne bardzo ważne elementy tej całej układanki konkursowej. Za chwilę po krótkim intro pokażę Wam, co zamówiłem od firmy Yokuchi. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Witajcie po krótkiej przerwie, po krótkim intro. Zaczynamy rozpakunek paczki od firmy Yokuchi. Zaraz pokażę Wam, co tutaj w tej paczce się znajduje. Żeby lepiej to było widać, to po prostu oszczędzę Wam patrzenia na moją paskudną gębę. Zobaczycie po prostu, co tutaj wyciągam. Za chwilę nieco zmienię perspektywę i zobaczycie to wszystko z innego ujęcia. Właśnie zdałem sobie sprawę, że mogą być wśród Was osoby, które jeszcze nie znają firmy Yokuchi. A więc wspomniana Yokuchi to polska firma specjalizująca się w produkcji rozwiązań dedykowanych akwarystyce słodkowodnej. Dobra, teraz chwila zastanowienia i tak sobie myślę, czy mają coś też do akwarium morskiego. Sam naprawdę nie wiem. Ale jeżeli ktoś wie, to niech napisze o tym w komentarzu. Według mnie są to produkty do akwarium słodkowodnego ze szczególnym naciskiem na akwarystykę roślinną. W ofercie mają płynne nawozy dla roślin akwariowych, podłoża aktywne, preparaty bakteryjne i biostartery wspierające stabilizację biologiczną zbiornika oraz zdrowie ekosystemu wodnego, a ostatnio nawet zauważyłem u nich materiały dekoracyjne. To tyle w kwestii krótkiej informacji o tajemniczo brzmiącej z języka japońskiego firmie Yokuchi. A teraz przejdźmy do unboxingu. Popatrzcie, paczka dobrze spakowana. Widać, że firma Yokuchi sprawę transportu traktuje naprawdę poważnie. Jako pierwsze z paczki wyciągam Yokuchi Sosei Caps. To specjalistyczny nawóz do podłoża do zbiorników słodkowodnych w formie, jak sama nazwa wskazuje, kapsułek. To nawozowe kapsułki, które warto umieszczać pod korzenie roślin szczególnie grymaśnych, takich, które potrzebują dużo pokarmu właśnie pobieranego z podłoża. W połączeniu z jonowymiennymi właściwościami podłoża naprawdę sprawia, że wszystkie rośliny powinny być zadowolone. Ta niewielka kapsułka jest, że tak powiem, kompleksowo wyposażona i zawiera makro i mikroelementy oraz biostymulatory, które mają sprzyjać bujnemu wzrostowi roślin. Następnym niewielkim pojemniczkiem są Shioka bakteria, preparaty bakteryjne i biostartery wspierające stabilizację biologiczną zbiornika oraz zdrowie wodnego ekosystemu. Po naszemu, krótko mówiąc, ten proszek wspomaga w szybszym starcie biologicznym nowego akwarium, ale też można dodawać do starszych zbiorników, na przykład przy podmianie wody.
Tym razem na dno nie poleci niemiecki produkt, do którego już Was zdążyłem przyzwyczaić, a Yokuchi Ganban Power Base. To gotowa do użycia baza substratowa, która ląduje pod właściwe podłoże, czyli podłoże aktywne, stworzona z mieszanek naturalnych materiałów pochodzenia wulkanicznego i organicznego. Struktura produktu cechuje się wysoką porowatością, co wspiera kolonizację pożytecznych mikroorganizmów i bakterii oraz poprawia transport składników odżywczych w głębszych warstwach podłoża. Lubię używać takiej bazy pod aktywne podłoże, dlatego że to sprawia, że jest mniejsze prawdopodobieństwo powstania tzw. stref beztlenowych. Teraz pozwólcie, że przejdziemy do głównego bohatera mojego teraźniejszego projektu, czyli 2026, czyli nawozu Gen X. W tym projekcie wypróbuję nawozy, o których jest naprawdę głośno w świecie akwarystów roślinnych. Nawozy Yokuchi Gen X to nawozy przeznaczone do akwarystyki roślinnej, które umożliwiają precyzyjne dostarczanie makro i mikroelementów niezbędnych do wzrostu roślin wodnych. Inne produkty z serii Gen tej samej firmy Yokuchi pozwalają na indywidualne dozowanie poszczególnych składników, takich jak azot, fosfor, potas czy mikroelementy. W tym projekcie postanowiłem pójść po najmniejszej linii oporu i użyję Gen X, czyli tak zwanego nawozu All-in-One, ale również posiadam w osobnych butelkach azot, fosfor i potas oraz mikroelementy Yokuchi, dlatego że uważam, że jakby w jednym projekcie powinno się używać nie dość, że tych samych nawozów od tej samej firmy, ale też warto mieć tej samej firmy też podłoże. Dlatego tutaj postanowiłem położyć wszystko na jedną kartę, czyli na firmę Yokuchi. Co mnie do tego przekonało, żeby postawić na Gen X? Po prostu ten preparat, ten nawóz daje pełną kontrolę nad parametrami odżywczymi, jakie wędrują do naszego akwarium i są bardzo dobrze zbilansowane. Zdarzyło się nawet mi rozmawiać o tym z pewnym panem tuż przed live'em i podziela moje zdanie. Jakby to nie jest tylko opinia jednej osoby, ale kilku naprawdę znanych i bardzo cenionych akwarystów roślinnych. Oczywiście z racji tego, że każde akwarium jest inne, mam zawsze pod ręką też wspomniane nawozy w osobnych butelkach, dlatego że jeżeli zauważę brak na przykład azotu, no to po prostu doleję z osobnej butelki. I jeszcze raz tutaj wspomnę, z opinii moich wielu znajomych z akwarystyki roślinnej wiem, że bardzo rzadko się zdarza, żeby coś trzeba było osobno suplementować. I tutaj troszkę Wam zaspoileruję. Mój nowy projekt na konkurs 2026 już wystartował na tych nawozach i powiem Wam, że naprawdę rewelacja. Mamy tutaj też w paczce Yokuchi Vitamin Vital Complex. To płynny suplement witaminowy przeznaczony dla ryb i innych mieszkańców akwarium. Zawiera naprawdę niezłą paczkę witamin, m.in. witaminy z grupy B, które, jak wiemy wszyscy, bardzo potrzebne są naszym rybom. Najczęściej preparat stosuje się podczas podmian wody, po wprowadzeniu nowych ryb lub w okresie rekonwalescencji. Szczególnie po przebyciu jakichś chorób lub transporcie ryb, jak już wspominałem wcześniej. Jego zadaniem jest wsparcie odporności i redukcja stresu właśnie związanego z przejściem do innego środowiska. Szczerze mówiąc, ja zawsze ten preparat podaję do mojego akwarium tuż po podmianie. Według mnie zapobieganie też jest bardzo ważne.
Przed chwilą wspomniałem o moim głównym bohaterze mojego nowego akwarium konkursowego. Będzie nim Yokuchi Gen X, ale zapomniałem o jeszcze jednym, równie istotnym elemencie tego projektu. Mowa tu oczywiście o podłożu aktywnym Yokuchi Jiban Soil. Yokuchi Jiban Soil to granulowane podłoże przeznaczone do akwariów roślinnych, stworzone z naturalnej gleby o wysokiej pojemności jonowymiennej. Stabilizuje parametry wody przez odpowiednią wielkość granulek tego podłoża. Wspiera też ukorzenianie, bo rośliny w takim właśnie podłożu najlepiej sobie radzą właśnie z ukorzenianiem i od pierwszego dnia po prostu zapewnia to podłoże odżywcze składniki i funkcjonowanie prawidłowe akwarium roślinnego. Dobrze, jak widzieliście, poszło to dość sprawnie. Nie chciałem po prostu tych wszystkich worków wyciągać, bo nie ma sensu. Zaraz i tak będę musiał je z powrotem wkładać do tego pudełka i wynosić na razie na strych, dlatego że w tym momencie jestem na etapie oczyszczania akwarium i po prostu jak wszystko już ładnie oczyszczę, wyczyszczę akwarium, no to wtedy przystąpię do budowania aranżacji i będą wtedy dopiero mi potrzebne materiały, te właśnie, które tutaj widzicie, czyli Jiban Soil. Na tym właśnie podłożu postanowiłem zbudować nowe akwarium. Nie ukrywam, że rozmawiałem o tym z Marcinem Biedalem. Nie wiem, nie konsultowałem tego z nim, czy mogę tutaj w jego imieniu się wypowiadać, ale wiem, że od jakiegoś czasu współpracuję z firmą Yokuchi i po prostu, krótko mówiąc, nie narzekam na te produkty. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Głównym nawozem, tym razem, szczerze mówiąc, też nie będę chciał za bardzo kombinować. Użyję sobie tak zwanego nawozu All-in-One, czyli Gen X firmy Yokuchi. Znajomemu, któremu robiłem akwarium, poleciłem właśnie te nawozy i powiem Wam, że idą tam naprawdę bardzo dobrze rośliny. Znajomemu, któremu robiłem akwarium, Grzesiowi, którego mogliście filmy oglądać, jak zakładałem mu to akwarium i chyba 6 tygodni później pokazałem update, używa właśnie Gen X do swojego akwarium i powiem Wam, że teraz to akwarium jeszcze piękniej wygląda. Rośliny naprawdę idą jak burza. Pomimo tego, że przykład, nie wiem czy Wam mówiłem, nie używa tam, nie ma suplementacji CO2. U mnie w akwarium będzie suplementacja CO2. Planuję na początku zacząć nawożenie tak, jak pisze tutaj producent. Z biegiem czasu zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że tym razem to moje akwarium wystartuje o wiele łatwiej, dlatego że przypominam wszystkim, którzy nie oglądali, w moim fish roomie robiłem 5 zbiorników w jednym tygodniu i 5 zbiorników było kompletnie jałowych. Nie było tam żadnej biologii w filtracji. Teraz oczywiście jest całkiem inaczej. Ten filtr, który właśnie będę z tego akwarium, które właśnie rozbieram, czyszczę, będę podłączał do akwarium 240 litrów z apistograma i on tam sobie będzie pyrkał, dopóki nie zrobię tego akwarium. Planuję w tym akwarium też tak zwany ciemny start. Chciałbym, żeby te wszystkie jakieś śluzowce, żeby te parametry wody już się ustabilizowały, zanim włączę
jakby nawożenie, a przed nawożeniem oczywiście zanim włożę tam rośliny, które mam nadzieję, że jakby łatwiej zaadoptują się do nowych warunków. No i co? Tyle chyba na dzisiaj. Zapraszam wszystkich do śledzenia tego projektu, zapraszam wszystkich do komentowania. Bardzo mi miło jest, jak komentujecie moje filmy. Wtedy jest taka interakcja między mną a Wami, widzami, i to jest dla mnie bardzo ważne. Już powoli robi się jesień, więc pora startować zbiornik konkursowy. A dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejne filmy, nasze live'y. Nie zapomnijcie, że to jest naprawdę bardzo duża kopalnia wiedzy. Damian i Łukasz naprawdę robią robotę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl